Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ania. W dzisiejszym filmiku chciałabym Wam pokazać, jak zrobić sobie beret, taki troszeczkę paryski beret, bardzo podobny. Będzie to mój pierwszy beret, robiony ręcznie. Do tej pory w dzieciństwie nosiłam takie typowe berety, które pewnie kojarzycie. Ja jestem, słuchajcie, z rocznika 8.1, więc już trochę lat mam i trochę tej mody przeszło przeze mnie, więc pamiętam te berety takie, kiedy mama kupowała, bo po prostu były i się nosiło. Tym razem postanowiłam zrobić sobie własny, taki, który będzie właśnie pasował na moją głowę. Mam nadzieję, że Wam się również przyda, że sobie zrobicie taki bądź też podobny. Ten beret tak naprawdę bardzo łatwo dopasować pod swój rozmiar, ponieważ ja w trakcie przerabiania mówię, co gdzie należałoby zmienić, jeśli chcielibyście większy bądź też mniejszy. Mój beret pasuje na obwód głowy około 57 cm, więc wydaje mi się, że to jest taki troszeczkę standardowy wymiar, ale tak jak mówię, można zrobić mniejszy bądź też większy. Jeśli chodzi o sposób przerabiania, to oczywiście zaczynamy sobie tutaj od środka, od kółeczka, robimy sobie taki dekoracyjny wzorek spiralki. Mam nadzieję, że Wam się podoba. I na samym końcu oczywiście przerabiamy sobie ściągacz. Ściągacz też jest troszeczkę taki dekoracyjny. Ja również na samym końcu mówię, że można użyć zwykłego, z takich zwykłych słupków reliefowych, przednich, tylnych. Natomiast ja postanowiłam troszeczkę inaczej go wykończyć, bardziej dekoracyjnie. Cały beret waży 107 gramów, więc jest leciutki. Ja bardziej traktuję go na razie jako taki jesienny, ponieważ postanowiłam sobie go przerobić z bawełny i z alpaki. Dokładnie tak jak tutaj widzicie, użyłam sobie bawełny firmy Drops Safran, jest to 100% bawełny i połączyłam również z Drops Brushed Alpaca Silk. Tu mamy w składzie z kolei 77% alpaki i 23% jedwabiu silku. Jeśli chodzi o zużycie, to tak jak zobaczcie, ja mam tutaj różne kombinacje, dokładnie pozostawały mi po motkach z poprzednich wzorów, z poprzednich projektów i tak naprawdę po prostu naszło mnie na beret i postanowiłam połączyć sobie coś a la mohair. Ja mohair ogólnie nie lubię, dlatego użyłam sobie właśnie takiej alpaki, która właśnie, tak jak widzicie, ona ma tutaj takie włoski, więc imituje troszeczkę ten mohairowy beret. Oczywiście jeśli chodzi o tą włóczkę bawełnianą, ponieważ wiadomo, bawełna nie jest zbytnio ciepła, jeśli chodzi o zimę na przykład, więc drugą propozycją jest również połączenie na przykład zamiast bawełny sobie z wełną merino, na przykład Drops Baby Merino. Też oczywiście się nada. Tak naprawdę kombinacji może być bardzo dużo, możecie łączyć przeróżne włóczki. Ważne tylko, żeby dostosować sobie szydełko pod te włóczki i oczywiście rozmiar robić odpowiedni pod siebie. Natomiast kombinacja włóczek dowolna. Jeśli chodzi o zużycie, no to niestety ja się nie zmieściłam w jednym motku, jeśli chodzi właśnie o tą Brushed Alpaca, bo mamy tutaj 25 gramów całego motka, 140 metrów, natomiast Safran ma też 50 gramów, ale 160 metrów, czyli nawet mój beret ma 107 metrów. Ja Wam dokładnie nie powiem, ile zużyłam, bo wiadomo, jeżeli ciągniemy dwie nitki, to też inaczej to wychodzi, a ja używałam takie resztki, dokładnie wiązałam i używałam resztki wszystkiego to, co mi zostało z poprzedniego projektu, ale na pewno nie zmieściłam się w całym takim motku i również w całym takim. Gdzieś tam tej resztki niestety brakuje, więc weźcie to pod uwagę, że jeżeli Wam zostało po jednym, to może się okazać za mało, chyba że po prostu zrobicie sobie mniejszy berecik, mniejszy rozmiar, też oczywiście tak można. Całość przerabiałam sobie szyderkiem 3,25, ale dlatego, że było mi wygodnie i ładnie się po prostu przerabiało tym hakiem. Jeśli dla Was inny rozmiar jest odpowiedni, również możecie dostosować pod siebie. Kolorystyka dowolna, przeróżna, nie bójcie się łączyć ze sobą, można robić podobne odcienie, można robić kontrasty, jak Wam się podoba. Wydaje mi się, że to nie o to chodzi, żeby pokazać kolory, tylko bardziej wzór, więc mam nadzieję, że wzór Wam się spodoba, że w ogóle lubicie berety. Dajcie znać, czy nosiliście kiedyś beret, bo mama kupiła i trzeba było, czy po prostu lubicie berety i gustujecie w beretach. Wiadomo, moda się zmienia, a przechodzimy przez różne etapy modowe. Ja się śmieję, że w sklepie teraz widzę te rzeczy, do których byłam zmuszana nosić, których nie lubiałam, a po prostu nie było nic innego, a teraz to, co widzę, co jest w sklepach, widzę, że to jest po prostu modne, więc wydaje mi się, że berety też są albo będą modne.
a w zależności kiedy oglądacie filmik, kiedyś na pewno trzeba go wyciągnąć i wreszcie założyć, bo przychodzi moda, albo po prostu lubicie takie berety, więc jak najbardziej. Tak jak mówię, mój jest bardzo leciutki, przyjemny, fajnie się układa, ja jestem bardzo zadowolona. Lubię berety, więc mam nadzieję, że Wy też polubicie mój wzór i też sobie go przerobicie, także serdecznie Was zapraszam na filmik. Nasz beret zaczniemy sobie oczywiście od magicznego kółka. Ja tak mówiłam, pracuję na szydełku 3,25. Wy oczywiście dobierzcie szydełko pod swoją włóczkę i będą nam potrzebne znaczniki albo taki plastikowy, bądź też kawałek włóczki. Jak Wam wygodnie. Trzymamy sobie włóczkę w ten sposób, że końcówka jest tutaj. Okręcamy wokół dwóch paluszków w taki sposób. Wkładamy szydełko tutaj i pobieramy włóczkę stąd. Następnie przytrzymuję sobie tutaj kciukiem. Ja sobie po prostu nawijam na paluszek już tutaj włóczkę, tu wkładam dwa paluszki i zabezpieczam oczkiem ścisłym. I mamy zabezpieczone kółeczko. Tutaj możemy sobie tą końcówkę wyprostować, żeby się później ładnie nam zwijała. Następnie będziemy w kółeczku robić 8 półsłupków nawijanych. Czyli żeby były nawijane, robimy sobie właśnie narzut, wijamy się tutaj pod kółeczko, pobieram włóczkę tutaj z dołu, mamy 3 pętelki, zahaczam o włóczkę i przekładam przez 3 oczka. Następnie zaznaczamy sobie oczywiście to pierwsze oczko. To jest nasze pierwsze początkowe oczko, tak żeby się właśnie nie pomyliło z jakąś inną pętelką. Mam zrobione pierwsze, więc jeszcze muszę wykonać 7. I znowu raz, 2 tutaj już mam, 3, 4, 5 i znowu jeszcze tutaj 6, 7, 8. Następnie, jeśli macie właśnie 8 tutaj takich oczek, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a ja mam, to zamykamy okrążenie przez pociągnięcie tutaj z tej końcóweczki. Mocno sobie ściskamy. Następnie połączymy sobie okrążenie właśnie z tym oczkiem, które tutaj zaznaczyliście. Wbijam się w to całe oczko i przekładam tutaj włóczkę. I mam w tym momencie połączone kółeczko. Z tym, że teraz liczę sobie oczka, to jako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To tutaj poprzednie, co było, już go nie wliczam. Ono jest łączeniowe. To pierwsze tutaj teraz to, które zrobiłam, będzie moim pierwszym oczkiem. Ok, mamy 8, następnie przechodzimy do następnego okrążenia. Wzorek tutaj jest trochę taki dosyć nietypowy, więc musimy troszeczkę inaczej się tutaj zacząć wbijać. Zaczynamy od zrobienia sobie takiej właśnie tej naszej linii reliefowej. To są półsłupki właśnie reliefowe, które szły tak właśnie na skos. Więc będziemy się tutaj, żeby zrobić taki półsłupek, wbijać w oczko, które ja mówiłam Wam, że nie liczę, tu. Następnie wracam z powrotem tutaj do tego pierwszego oczka. Chodzi nam teraz właśnie o zahaczenie pomiędzy oczkami o tą taką pętelkę, jak tutaj widzicie. I na tej pętelce zrobimy sobie właśnie półsłupek reliefowy, przedni, nawijany. No trochę skomplikowane, ale zaraz Wam powiem, o co chodzi. Oczywiście tak, tutaj możemy sobie zaznaczać pierwszą część, bądź też jak to woli, ja Wam pokażę. Można po prostu przyłożyć sobie tutaj włóczkę jako końcówkę. Ja bardzo często pracuję na włóczce, więc mogę Wam po prostu pokazać 2 sposoby, wybierzcie sobie lepszy. Tutaj akurat tylko przekładam, a tu trzeba niestety ciągle przepinać. Czyli tak, robię narzut, wbijam się w te miejsce, co mówiłam, przekładam, ponieważ robię taki dosyć grubszy ten relief, więc jeszcze raz robię narzut i jeszcze raz przekładam. Czyli 2 razy tak naprawdę się owijam. Teraz mam raz, 2, 3, 4, 5 pętelek. Tą ostatnią zostawiam, przekładam tylko przez te 4. Czyli tu przez 4, uwaga, żeby nie wziąć ostatniej i dopiero jeszcze raz przez tą. I mamy taki pierwszy właśnie zrobiony relief. Je oczywiście będzie dopiero widać trochę później, ale na początek musimy sobie je właśnie przygotować. Ponieważ w tym okrążeniu robimy sobie zwiększenie, czyli powinniśmy robić po 2 półsłupki w jednym oczku, ale tak jak mówiłam, nie robimy zwykłych półsłupków, tylko jeden z nich jest reliefowy, więc musimy jeszcze zrobić zwykły półsłupek zaraz właśnie za tym reliefem, czyli to jest właśnie to oczko tutaj takie, które tutaj widzicie. W tym oczku robimy sobie zwykły półsłupek z narzutem. Czyli mamy relief podwójny taki i półsłupek.
I znowu robimy teraz relief, czyli wracamy tutaj, jak gdyby pożyczamy sobie to oczko tutaj właśnie z poprzedniego, żeby sobie zahaczyć o tą część, tak? Czyli zawsze, gdy robię ten relief, ja pożyczam sobie z poprzedniego oczka tak naprawdę to miejsce takie. Widzicie to, co właśnie tutaj wyciągnęłam. I robię narzut, bijam się, natomiast półsłupek będzie właśnie zaraz za tym, czyli będzie w całym oczku, tak? Czyli tu będzie relief, a tu będzie półsłupek. I znowu narzut, przekładam, jeszcze raz narzut i jeszcze raz w to samo miejsce. Mam 5 pętelek, przekładam tylko przez 4, jeszcze raz pobieram i przez 1. I tutaj zaraz właśnie za tym naszym reliefem jest to schowane oczko, o którym Wam mówiłam. Tu trzeba się właśnie tak troszeczkę je rozszerzyć, cofnąć i zrobić sobie półsłupek zwykły. I powtarzamy cały czas dookoła te czynności. Powinniśmy mieć w sumie 16 takich oczek, ponieważ robimy zwiększenia, tylko te zwiększenia trochę inaczej widać, bo tak jak widzicie, ja robię tu je pomiędzy oczkami. Po prostu będzie taki półsłupek reliefowy podwójny i dodatkowo za tym półsłupkiem jest oczko, w którym robię zwykły półsłupek. I znowu, tu jest zaraz bliziutko nasze miejsce, w którym robimy sobie półsłupek. Na razie jest to wszystko takie ciasne i być może słabo widoczne, ale no, trzeba się przez to kółeczko przemęczyć. Czyli zobaczcie, zaraz za reliefem również mam zwykły półsłupek i znowu pomiędzy. Raz, jeszcze raz nawijam. I dwa, wszystko tutaj praca rąk, trzeba sobie przytrzymywać paluszkami, żeby Wam się po prostu nic nie ślizgało. I pamiętajcie, że zaraz właśnie za tym takim reliefem to oczko jeszcze wkładamy tutaj i półsłupek. Ja to okrążenie przerobię z Wami, żebyście do końca właśnie widzieli, jak to wygląda. I znowu za. Jeszcze raz tutaj. W sumie półsłupków reliefowych będzie 8 i one będą tak właśnie prowadziły taką spiralkę, więc to jest taki główny wzór, w którym Wy musicie stworzyć te 8 półsłupków i potem też widać, kiedy przestajecie. Zobaczcie, ja mam tutaj zaznaczone ostatnie oczko i ten sznurek, który mi mówi, że dotąd powinnam dojść, czyli tak naprawdę ja muszę przerobić jeszcze pomiędzy ten tutaj półsłupek reliefowy, powiedzmy z narzutem przedni, z podwójnym narzutem i później jeszcze właśnie skończyć w tym oczku. To będzie moje ostatnie okrążenie. Ja już tutaj sobie to wypnę, czyli robię narzut, przebijam się i robię sobie ten nasz relief. I ostatni raz robię narzut i tak jak Wam mówiłam, to oczko tutaj jest zwykłym półsłupkiem. I jeśli mamy wszystko właśnie prawidłowo zrobione, to powinno być tak, 8 reliefów, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, czyli takich wybrzuszeń, które tutaj widzicie i pomiędzy każdym takim reliefem, który tutaj jest zwykły półsłupek nawijany, tak? Czyli zobaczcie, że on tutaj powinien być. I jak policzycie sobie właśnie teraz te oczka tutaj, zaczynając właśnie od tego tutaj, gdzie ja mam wpięte tutaj włóczkę, to właśnie powinno być 16. Bądź też, tak jak mówię, możecie sobie znaczyć zawsze początek znacznikiem. No i ja jeszcze zaznaczę tutaj tym znacznikiem i robimy teraz kolejne okrążenie. Każde okrążenie tak naprawdę będzie zwiększające, każde tutaj, do momentu, kiedy osiągniecie sobie właśnie taką średnicę waszego baretu. Natomiast ja Wam pokażę kilka okrążeń, ale one wszystkie będą naprawdę takie same, z tym, że będziemy właśnie w identyczny sposób zawsze powiększać. Tutaj nie ma innego sposobu, zawsze taki sam. Tylko zawsze tu, gdzie jest nasz półsłupek reliefowy, zobaczcie, będziemy się zawsze tak samo wbijać, czyli ja znowu robię narzut i znowu robię sobie ten półsłupek reliefowy, dokładnie tak samo jak wcześniej, tutaj. I jest. I w tym momencie za tym półsłupkiem tutaj reliefowym muszę zrobić zwiększenie. Czyli my teraz tak naprawdę robimy jeden półsłupek reliefowy i 2 oczka tutaj, czyli narzut, raz i 2,
Reguła będzie taka, że zawsze za reliefem w jednym oczku będzie zwiększenie. I dalej będziemy przerabiać te półsłupki, które nam będą powstawały po jednym. Czyli zobaczcie, w tym okrążeniu mamy jeden relief i tu był jeden półsłupek, więc robimy jeden relief i za reliefem zwiększenie. Ponieważ mamy tylko jeden półsłupek, więc w tym półsłupku robimy zwiększenie. Ale już w kolejnym, kiedy dojdziecie przez całe okrążenie, mamy jeden relief i dwa półsłupki, więc zrobimy relief i w tym półsłupku zrobimy zwiększenie, a w tym zwyczajnie po prostu jeden półsłupek i w kolejnym okrążeniu będziemy mieć 3 półsłupki i znowu zrobimy w ten sposób, że mamy relief, zwiększenie i zostaną nam 2, które przerabiamy zwyczajnie. Jest to sekwencja bardzo podobna do zabawek amigurumi, których po prostu robimy na przykład zwiększenie w całych okrążeniach, później robimy zwiększenie 1 półsłupek, w kolejnym zwiększenie 2 półsłupki, w kolejnym zwiększenie 3 półsłupki i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że u nas właśnie, żeby powstała taka technika skręcania się, zwiększenie zawsze będzie za reliefem. Ja oczywiście Wam to teraz pokażę w kolejnych okrążeniach, natomiast chciałam tak króciutko Wam pokazać teorię, jak to wygląda. Znaczy nie pokazać, tylko powiedzieć. Czyli tak, zrobiłam 2 półsłupki, znowu robię mój relief, czyli wbijam się 2 razy. 2 razy tutaj muszę przełożyć tak, żeby były 4 i przekładam. I uwaga, tu jest jedynie właśnie taki minusik, że my tak naprawdę zakrywamy sobie troszeczkę to oczko. Zobaczcie, Wy musicie sobie po prostu rozszerzyć tutaj paluszkami i zobaczyć, że ono tutaj jest, bo oczko, które jest kolejne, to duże, ono dotyczy reliefu. Zawsze jest oczko i jakiś tam półsłupek czy relief, czyli najpierw widzimy oczko, później widzimy tą część. Dlatego tutaj pamiętajcie, żeby nie zapomnieć, że musimy się wbić w oczko za reliefem. I znowu mamy oczko, które dotyczy reliefu, czyli ja się właśnie tak przebijam tu i robię sobie mój wzorek. I znowu zobaczcie, tutaj wystaje. I tu muszę zrobić zwykłe półsłupki z narzutem i oczywiście po 2, bo tutaj mamy zwiększenie w taki sposób. I znowu kolejne jest relief. I za reliefem znowu zwiększenie. I w tym okrążeniu, ponieważ poprzednim mieliśmy 16, znowu zwiększy nam się o 8, czyli będziemy mieć 24. Potem poznać każde okrążenie, że ono się będzie co 8 zwiększało. Jeżeli macie inną liczbę oczek, to znaczy, że właśnie gdzieś pominęliście, gdzieś nie zrobiliście zwiększenia. A po prostu po każdym okrążeniu warto sobie te oczko przeliczyć i sprawdzić, czy się po prostu Wam liczba zgadza. Raz i 2 i chcę z Wami po prostu jeszcze dojść tutaj do tego znacznika, czyli znowu raz, 2 i za mamy oczko, raz i 2 i zostało mi do przerobienia dosłownie jeden relief i za tym reliefem to oczko, czyli ja widzę tak naprawdę tutaj 2 oczka. I tu mam ostatnie wpięte, już sobie wypnę, czyli relief. Ja na to mówię relief, oczywiście wiecie o co chodzi. Już Wam pokazywałam, jak to wygląda. Jeśli użyjecie jakiejś innej włóczki, na pewno będzie to inaczej wyglądało. Na mojej, przez to, że jest łączona, jeszcze inaczej to wygląda. Więc nawet jeżeli będzie jednokolorowa, może po prostu inaczej wzorek wyglądać. I doszłam już do momentu, gdzie mam tutaj to oczko z reliefu, czyli to jest moje całe okrążenie. Ja sobie przykładam już tutaj włóczkę, żeby sobie zaznaczyć, albo po prostu możecie wpinać znacznik. To są 2 różne sposoby, w zależności od tego, jak Wam jest wygodnie. I będziemy mieć teraz kolejne okrążenie i oczywiście możecie sobie przeliczyć liczbę oczek, powinno być 24. I w następnym okrążeniu, tak jak Wam mówiłam, dalej technika jest tak sama, czyli znowu zaczynamy sobie tutaj od tego naszego reliefu, czyli ja znowu się tutaj wbijam, przekładam jeszcze raz narzut i tutaj raz i 2 i znowu
za reliefem mam oczko, z tym, że pamiętajcie, że w poprzednim okrążeniu robiliśmy 2 półsłupki, więc teraz są tutaj 2 oczka od tych naszych półsłupków nawijanych. Z tym, że ten właśnie najbliżej tego reliefu, tu robimy zwiększenie, czyli tu robimy 2 oczka. Natomiast w kolejnym przerabiamy 1 oczko. Tak? Czyli tu mamy teraz sekwencję relief, zwiększenie, półsłupek. I powtarzamy. Relief, tutaj zobaczcie, mam przerobione oczko, następny jest ten relief. Wiem, że może na mojej włóczce nie do końca Wam to wszystko tutaj wygląda, ale mam nadzieję, że z tego, co mówię, będzie zrozumiałe. I znowu, za moim reliefem mam 2 oczka i w tym za robię zwiększenie. Raz i 2, a w tym po prostu zwykły półsłupek. I tak przerabiam sobie dookoła całe okrążenie. Taka sekwencja, nic się tutaj nie zmienia, czyli pamiętamy, żeby sobie zrobić podwojenie, zwiększenie za reliefem plus 1 oczko. I ja już przerobię sobie to sama. I już kończę to okrążenie. Zrobiłam relief, zwiększenie i tutaj w ostatnim oczku jest po prostu jeden półsłupek z narzutem. W ten sposób się tutaj to kończy. I przechodzimy do następnego okrążenia, czyli mieliśmy 24 plus 8, powinniśmy mieć 32 tutaj oczka, 2 półsłupki czy oczka, w zależności jak tutaj Wam wygodniej liczyć. I dalej powtarzamy dokładnie cały czas to samo, z miarą gdy będzie rosła ta tutaj nam liczba tych oczek, to ta spiralka będzie się tak fajnie zakręcała tutaj te reliefy. Na razie może jeszcze tego nie widać, trzeba po prostu przerobić trochę więcej. Czyli znowu zaczynamy sobie od tego reliefu. Wbijajcie sobie tutaj tak luźno, możecie nawet zahaczać tutaj pod tą trzecią tutaj niteczkę. Teraz lepiej ją widać, na początku jest troszeczkę taka zasłonięta, ale tu już mniejszych, w dalszych okrążeniach lepiej widać. I tak jak mówię, też za tym reliefem później jest właśnie to nasze oczko, którym po prostu robimy sobie zwykłe zwiększenia. No i tak jak mówiłam, zobaczcie, w poprzednim okrążeniu robiliśmy zwiększenie i 1 półsłupek, czyli były 3 i w tym momencie przez to, że w jednym robimy zwiększenie, to zostają nam 2, czyli teraz sekwencja wychodzi taka, że musimy przerobić relief, za reliefem zwiększenie i 2 półsłupki. To jest ta sekwencja na kolejne okrążenie, czyli znowu relief, za reliefem, zobaczcie, ja tutaj wręcz nawet bijam się tak w całości, robię zwiększenie i 2 półsłupki. I cały czas robimy dalej to okrążenie. Po 32 mamy 8, czyli będzie równe 40 oczek, czyli robimy sobie dookoła. I ja już sobie tutaj prawie kończę, jeszcze nie wiem, czy mówiłam. Pamiętajcie, że oczko, które tutaj właśnie luźno widzicie nie należy do tego półsłupka, tylko do reliefu. Ono może kusi właśnie do przerobienia tutaj tego półsłupka, tutaj dodania, tak jak mówię, i przerobienia jeszcze, ale absolutnie nie, bo wtedy zaczniecie tutaj dodawać. Tak jak Wam mówiłam, jest oczko i do niego jest tutaj półsłupek, czyli pomimo, że nas tutaj to kusi, my musimy się pilnować wzoru, czyli wiemy w tym momencie, że my tak naprawdę przerabiamy relief, zwiększenie i 2 półsłupki, a jeżeli byście tam dodali, to by były 3 półsłupki. Po prostu zwiększenie i tutaj ostatnie moje oczko to są jeszcze 2 półsłupki. W ten sposób. I słuchajcie, tak naprawdę technika jest cały czas dokładnie taka sama. My robimy za każdym razem tak samo. Co się innego zmienia, to po prostu zwiększa się nam tutaj liczba półsłupków, ponieważ za każdym razem dodajemy sobie właśnie z każdego brzegu. Czyli my wykonując relief robimy zwiększenie i za każdym okrążenie po prostu się zwiększa liczba. W poprzednim okrążeniu przerabialiśmy sobie 2 półsłupki, a teraz zobaczcie, że my tak naprawdę patrzymy tutaj za reliefem. Mamy raz, 2, 3, 4, czyli w tym będzie zwiększenie i do przerobienia 3 półsłupki. Raz, 2, 3. I właśnie tak jak mówię, ta pętelka tutaj pomiędzy to jest nasz relief. I to jest, słuchajcie, cała sztuka tego wzoru, żeby po prostu zrobić sobie takie kółeczko, jakie Wam odpowiada, na jaką średnicę chcecie. Ja już nie będę Wam dalej pokazywała, bo naprawdę technika jest ciągle taka sama, za każdym razem dokładnie to samo zwiększenie,
tych miejscach tutaj, o, po stworzeniu właśnie tego tutaj reliefu. A to jest właśnie to oczko, w które my musimy się ponownie wbić, dlatego ja je tak rozszerzam i Wam pokazuję, żebyście o nim nie zapomnieli, bo wtedy właśnie wzorek nie wyjdzie, jak zaczniecie coś innego tworzyć. Ok, czyli tak, ja przerobię sobie jakąś część średnicy, powiem Wam do końca, ile u mnie wyszło, na jakich tutaj półsłupkach stanęłam. Jeśli potrzebujecie podobną szerokość, podobną średnicę, to możecie robić jak ja. Jeśli chcecie większą bądź mniejszą, to musicie odpowiednio skończyć wcześniej lub zrobić o jeden rząd więcej. Na tym to polega, że możecie po prostu dostosować pod swoje potrzeby, pod swój wymiar. Może macie jakiś beret w domu, możecie sprawdzić, jaką on ma średnicę i wtedy możecie właśnie zrobić sobie podobną. Więc ja tutaj kończę i zaraz Wam pokażę, co dalej. I ja już zrobiłam sobie moje kółeczko. Jeśli chodzi o średnicę, jaką sobie tutaj osiągnęłam, to jest 23 cm. Oczywiście ta średnica może być większa. To wszystko zależy od tego, jak bardzo chcecie mieć duży ten beret, bo z reguły on jest taki właśnie wielki. Musicie sobie po prostu wypróbować i zmierzyć. Natomiast jeśli chodzi o obwód, to w tym momencie ten obwód na 100% będzie większy od obwodu Waszej głowy, bo tutaj w zasadzie o to właśnie w tych beretach chodzi, że on jest po prostu większy. Ja mniej więcej mogę mieć około 67, więc jest to dla mnie za dużo, jeśli chodzi o nawet końcową czapkę, dlatego robimy po prostu większą tą część. I mi udało się dojść do w sumie 12 tutaj półsłupków, 13 i 14 to jest tutaj zwiększenie, plus nasz raglan, czyli jakby na całą sekwencję liczę, że jest 15 oczek, czyli mamy 8 takich sekwencji, 15 razy 8, czyli ja mam w sumie 120 oczek dookoła. To nie jest przepis na ten beret, bo tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak duży chcecie sobie zrobić, jaką włóczką zrobicie. Możecie tak naprawdę robić dalej, możecie zakończyć wcześniej. Niestety metodą prób i błędów robimy to, co ma nam służyć, więc jeśli uznacie, że to jest dla Was za dużo, to zmniejszcie, zróbcie wcześniej o jeden rząd. Jeśli za mało, zróbcie więcej. Ja prułam już wcześniej, dlatego mam taki motek trochę już właśnie popruty, bo też oczywiście musiałam dojść do tego, jaki będzie dla mnie odpowiedni rozmiar. I tu jest właśnie to, co ja tutaj sobie osiągnęłam. Natomiast jeśli chodzi o ciąg dalszy pracujemy sobie normalnie już bez zwiększeń tutaj, czyli pracujemy na tych 120 oczkach, co mamy, ale cały czas robiąc sobie tą linię raglanową, czyli tak naprawdę wzór się nie będzie tutaj zbytnio zmieniał, oprócz tego, że już nie będzie nam tak troszeczkę zachodziło na bok, tylko bardziej będzie szło prosto. Dałoby się robić tak, że idzie cały czas na skos. Wtedy trzeba by robić coś takiego, że po zrobieniu tutaj naszego raglanu robimy, oczywiście nie robimy zwiększeń, tylko przerabiamy sobie całość, ale inaczej, dodajemy sobie tutaj te zwiększenia, ale na końcu odejmujemy, czyli przerabiamy sobie 2 oczka w jednym. Ja też tak robiłam, ale troszeczkę mi się to marszczyło i wcale to fajnie u mnie jakoś tak nie wyszło, dlatego stwierdziłam, że tą część przerabiam sobie zwyczajnie, czyli mam tutaj ten mój początkowy ściek, czyli po zrobieniu właśnie tego raglanu w tym momencie w oczku, w którym tutaj jestem, może się przybliżę, o tutaj, nie będę robiła już po prostu zwiększenia, tylko już pracuję na tych moich półsłupkach, które mam. Czyli nic, żadne oczko nie może już zostać zwiększone. Na tym to teraz polega. I przerabiamy sobie też kilka takich okrążeń. I też trzeba po prostu patrzeć mniej więcej, mierzyć, ile byście chcieli. Te okrążenia mogą być mniej więcej, no pewnie na takim poziomie około 5 cm. Ja jeszcze sprawdzę i zobaczę, prawdopodobnie tyle. I dopiero później po przerobieniu właśnie tych okrążeń na prosto będziemy sobie dorabiać jeszcze ściągacz i ewentualnie właśnie okrążenie zmniejszające, żeby ściągacz bardziej dopasować. Ale na tym etapie przerobię sobie jakąś część bez żadnych zwiększeń dookoła i powiem Wam dokładnie, ile takich rzędów przerobiłam. I ja już przerobiłam sobie moje 5 cm, około 5 cm. W sumie to było 7 takich rzędów. Oczywiście Wy możecie sobie zrobić więcej. Po prostu przymierzcie na siebie już ten barecik i zobaczcie, czy chcecie, żeby ta czapa tutaj właśnie była większa, wystająca, czy też bardziej dopasowana. Naprawdę można sobie po prostu dowolnie tutaj modyfikować. Trzeba tylko po prostu posprawdzać, jak byście chcieli. I zobaczcie, tak to teraz wygląda.
I w zasadzie mamy tutaj bardzo szeroką, taki obwód szeroki, więc trzeba troszeczkę ten berecik zmniejszyć i teraz znowu tu jest tak naprawdę droga otwarta, ile takich zmniejszeń potrzebujecie, czy chcecie, żeby właśnie beret był szerszy czy mniejszy. On jeszcze będzie miał tutaj ściągacz, ale ten ściągacz nie ściągnie aż tak. Więc ja postanowiłam, że jeden rząd przerobię zmniejszający, czyli to też wszystko zależy od tego, jaki szeroki macie ten beret. Można przerobić takich rzędów więcej, może być jeden, może być dwa. Niestety drogą prób i błędów musicie po prostu sprawdzić, jak po prostu się to układa. I teraz tak, zrobię sobie właśnie rządek zmniejszający. Czyli moje zmniejszenie będzie polegało na tym, że zmniejszę tak jak ostatnia sekwencja wyglądała, czyli tak, przerobię sobie tutaj ten pierwszy mój relief, czyli tutaj bez zmian. Przerabiam sobie znowu jedno oczko tutaj za moim reliefem i zmniejszenie będę robiła na końcu tej sekwencji, czyli dojdę sobie do końca i zostawię sobie dwa oczka przed. Już Wam tutaj pokazuję. Tylko sobie tutaj dojdę. I wybieramy oczywiście dwa oczka, które są od półsłupków. Czyli zobaczcie, przed reliefem mamy pierwszy słupek, półsłupek i drugi półsłupek. Oczywiście chodzi o nawijane półsłupki. I tutaj są do nich dwa oczka. I te dwa oczka będę chciała zrobić w jedno. Czyli jeszcze mam tutaj jedno oczko, gdzie robię zwyczajnie. Natomiast te dwa ostatnie robię narzut. Wbijam się w przedostatnie, przeciągam włóczkę. Wbijam się w ostatnie, przeciągam, mam 4 pętelki i teraz te wszystkie 4 robię razem, czyli zmniejszenie będę robiła za reliefem, czyli tak naprawdę zaczęłam od tego miejsca, gdzie ja miałam tutaj, przejdę każdą taką sekwencję, czyli w każdym takim miejscu dwa oczka przed zmniejszę i ostatnie zmniejszenie będę właśnie miała tutaj, tak? Czyli tak jak gdyby w tym zmniejszeniu powinnam mieć o 8 oczek mniej. Tak jak rozszerzaliśmy zawsze o 8, to teraz tutaj mam o 8 mniej. I teraz tak, po zmniejszeniu oczywiście można sprawdzić, zmierzyć, czy tyle Wam wystarczy. I można również w kolejnym rzędzie również sobie zmniejszyć. Tylko że ja prawdopodobnie skończę tylko na tym jednym zmniejszeniu i wykonam już ściągacz. Beret też ma to do siebie, że lubię mieć taki luźniejszy, więc ja zobaczę, jak to u mnie po prostu po tym zmniejszeniu wyjdzie, jaki mam już obwód i zadecyduję sobie, czy będę po prostu dalej zmniejszała. Jeśli nie, to po prostu na tym poprzestanę. I zobaczcie, kolejna sekwencja, czyli dokładnie to samo. Tu jest zmniejszenie. Tylko trzeba po prostu patrzeć, żeby sobie oczek nie pomylić. Tak jak Wam mówiłam, to duże takie oczko jest tutaj do tego reliefu, czyli my tak naprawdę patrzymy na półsłupki i oczka tutaj. I znowu to samo. I przerobię tak dookoła. Ok, przerobiłam sobie ten jeden rządek, o którym Wam mówiłam. Założyłam na siebie ten berecik i stwierdziłam, że jednak jest jeszcze za luźny, więc zrobię jeszcze jeden rząd zmniejszający. Tak jak Wam mówiłam, ściągacz, który będę robiła, może się okazać, że nie ściągnie mi do końca tej robótki, więc staram się uzyskać mniej więcej już taki obwód, który po prostu byłby już dla mnie odpowiedni, jeśli chodzi właśnie o założenie. Czyli słuchajcie, ja w tym momencie jeszcze raz robię to samo, co robiłam w poprzednim rzędzie, czyli dokładnie robię jeszcze jedno zmniejszenie. I to jest właśnie ta sama technika, czyli po prostu zbieramy w tej sekwencji na końcu dwa oczka, tutaj na końcu przed reliefem, jak gdyby. Czyli zobaczcie, ja tutaj znowu przerabiam i po prostu te dwa oczka tutaj znowu zbiorę ze sobą. Czyli szukamy oczek, które są do zebrania, czyli mam jeszcze tutaj jedno do zebrania i zbieram dwa. I tak powtarzam 8 razy, ponieważ mamy 8 takich sekwencji. Jeszcze raz zbieram.
Ok, słuchajcie, ja zrobiłam drugi rząd, tak jak Wam powiedziałam, i jeszcze jeden zmniejszający, czyli u mnie są 3 rzędy zmniejszające. Tak wyszło, że na głowie będzie lepiej, jak będzie jeszcze jeden rząd zmniejszający. Czyli w sumie mam 96 oczek. Oczywiście nie sugerujcie się mną, tylko swoim wymiarem, jaki potrzebujecie. Ja Wam po prostu pokazuję, jak zrobić wzorek i ewentualnie, jeśli Wam pasuje mój rozmiar, który Wam pewnie podam na początku, jak wyszedł, no to oczywiście możecie robić ze mną. Zaczynamy teraz robić ściągacz. Jestem w punkcie, w którym tu jest mój początek. Ja sobie po prostu oznaczyłam przy moim reliefie. Ściągacz, który będę robiła, oczywiście musi być liczba parzysta oczek, ale ponieważ robiliśmy sekwencję 8 i jakkolwiek byśmy nie przemnożyli każdej liczby, daje nam liczbę parzystą. Jeżeli Wam się niestety gdzieś pogubiły te oczka i nie macie liczby parzystej, to trzeba tak zmniejszyć, żeby po prostu dojść do tej liczby parzystej, ponieważ no wiadomo, wtedy ściągacz nam nie wejdzie. I zaczynam sobie tutaj w tym miejscu, gdzie mam pierwsze oczko od reliefu. W tym momencie nie będziemy już robić tutaj tych reliefów, czyli zaczynamy zwykły ściągacz. Mój ściągacz będzie troszeczkę inaczej wyglądał. Ja go zastosowałam przy mojej sukience niebieskiej w drugiej części filmu. Jeśli Wam się taki podoba, to możecie zrobić taki. I jeśli nie, możecie zastosować zwykły ściągacz reliefowy z półsłupków w tył lub przód. Ja tutaj zrobię sobie troszeczkę taki inny. Czyli tak, na początek zaczynamy od drugiego oczka. To jest moje pierwsze oczko. I to jest moje drugie oczko, tutaj. I w tym oczku, dokładnie nie w oczku, tylko w półsłupku nawijanym, które tutaj było, przerobimy sobie słupek reliefowy przedni. Czyli my tak naprawdę, żeby dobrze zrobić sobie ten wzór, musicie sobie obliczyć oczka. Czyli tak, to oczko mamy zajęte, to oczko jest od tego reliefu, a to następne tutaj jest tutaj i do niego półsłupek, który był tutaj, jest w tym miejscu. Będziemy po prostu robić taki ściągacz troszeczkę na zmianę. Najpierw pracować tutaj półsłupkiem, a później wracać się do tego momentu od tyłu. Ok, pokażę po prostu. Czyli robimy narzut, bijamy się tutaj właśnie w ten słupek, półsłupek i przerabiamy słupek. Czyli żeby przerobić słupek, nie przerabiamy 3 nitek na raz, tylko robię narzut i przerabiam 2 i jeszcze raz 2. Tutaj warto sobie zaznaczyć początek, żebyście się mniej więcej nie pogubili. Ja sobie zaznaczę to oczko wcześniejsze. I teraz musimy wrócić do tego oczka, które tutaj było. Czyli robię narzut, ale wracam nie z przodu, tylko tutaj, jak gdyby od tyłu go robię. Zobaczcie, moje szydełko będzie robiło go z tyłu. I też robię tutaj słupek. Czyli muszę zrobić przez 2. W taki sam sposób. I znowu powtarzamy tą samą czynność, tylko trzeba sobie po prostu patrzeć, gdzie jest następne oczko. Tu jest właśnie bardzo ważne, żeby się nie pomylić, żeby nie zabrać złego oczka. Zobaczcie. My jak przerobiliśmy sobie ten pierwszy tutaj półsłupek reliefowy przedni, tak naprawdę zasłoniliśmy sobie to następne oczko, które tutaj jest. I do tego oczka jest tutaj półsłupek, czyli to oczko jest nowym oczkiem, które będziemy wbijać się następnym razem. I tak jak mówiłam, robimy na przemian, więc teraz musimy się wbić, pominąć ten półsłupek i wbić się w ten półsłupek. Czyli mamy 2 wolne oczka, wbijamy się w kolejny półsłupek i przerabiamy tutaj słupek reliefowy przedni. Następnie robimy znowu narzut i wracamy do tego oczka, które tutaj było pominięte. I tam z tyłu robimy sobie zwykły słupek na oczku. Najzwyklejszy słupek. W taki sposób. I znowu to oczko tutaj to jest nasze następne oczko, do którego się wrócimy. Natomiast my na razie przerabiamy sobie ten słupek do tego oczka. Czyli tutaj. I znowu narzut. I wracamy się tutaj z tyłu. Czyli my przerabiamy ten słupek jakby z tyłu. Zobaczcie, że jeśli chodzi o rozpoznawalność tych oczek, to zobaczcie, że jak my robimy sobie tutaj ten relief na tym drugim półsłupku tutaj, to właśnie on zahacza o to kolejne oczko, dlatego trzeba pamiętać, że ono się tutaj, to oczko bardzo blisko tego reliefu jest. O, zobaczcie, to oczko. I ono po prostu jest następnym naszym wolnym oczkiem, dlatego
Też tutaj trzeba o tym pamiętać. I następne wbijamy się właśnie w to oczko, które pominęliśmy. Jeśli macie problem z odróżnieniem tego oczka, które pominęliście, możecie je po prostu zahaczyć sobie nawet na chwilę, tylko tak, żeby zobaczyć i mieć pewność, czy dobrze robicie. Zahaczyć sobie tutaj znacznikiem, wbić się właśnie w ten słupek tutaj, półsłupek i zrobić sobie na nim ten słupek reliefowy i zobaczcie, że teraz jak jesteście z tyłu, to widać, o które oczko nam chodziło, bo było właśnie zahaczone. To tak naprawdę tam też nie ma za bardzo miejsca już jakiegoś innego, żeby sobie to zrobić, ale czasami tak jest, że nie jesteśmy pewni, o które właśnie oczko nam chodziło. Czyli zobaczcie, to jest to i tu jest kolejny nasz półsłupek, na którym robimy słupek reliefowy. Ten pierwszy rząd tak naprawdę będzie najtrudniejszy, dopiero później, już po przerobieniu tego rzędu będzie o wiele prościej, już robótka będzie sama nam podpowiadała, o które właśnie rzeczy chodzi. Czyli tak, tu pomijam i ten słupek tutaj, a w miejscu, gdzie kiedyś był relief, jest zwykły półsłupek robiony od tyłu. I tak przerabiamy sobie dookoła. Ja jeszcze kilka razy Wam tutaj pokażę. Na pewno na wzorku jakimś jednokolorowym może to jakoś lepiej będzie widać. Ale mam nadzieję, że to, co tutaj powiedziałam, wystarczy, żeby zrozumieć, nawet jeśli czegoś nie było dobrze widać. I ja przerobię sobie to dookoła. Ok, przerobiłam sobie prawie wszystko. Jeśli dobrze Wam wyszło, to oczywiście powinny Wam zostać dwa tutaj ostatnie oczka. I tak też się u mnie stało. Zostały na szczęście dwa oczka. Czyli po prostu przerabiamy przedostatnie tutaj. Znowu słupek reliefowy przedni. I z tyłu zwykły słupek wbijamy tylko w oczko. W ten sposób. I dochodzimy do miejsca, w którym już mieliśmy przerobioną tą część. Zobaczcie. I teraz będziemy dalej przerabiać tak samo, tylko wydaje mi się, że już będzie prościej, bo zobaczcie. Mamy tutaj, już Wam pokazuję, tylko mamy tutaj to oczko zahaczone już. Mniejsze szydełko, musiałam sobie poszukać. Mamy to ostatnie tutaj, ten właśnie zrobiony nasz iksik i teraz tak, mamy to oczko, które tutaj jest kolejne do przerobienia, tutaj, bo ono, tak jak mówiłam, to pożycza nam z tego, ale to jest oczko, raz i dwa. I teraz tak naprawdę nie musimy do końca patrzeć na oczka, tylko patrzeć już na wzór, że zawsze te pierwsze oczko, które będziemy robić relief, to jest takie w tą stronę, tutaj na skos. Zobaczcie, ono jest jak gdyby w tą stronę ułożone. Mamy jedno w tą i drugie w tą, tworząc takie V. I my za każdym razem będziemy się po prostu wbijać i przerabiać słupki reliefowe tutaj w tych miejscach, tu, w tych. Ja Wam właśnie chcę tutaj pokazać, jak tu przebiega tutaj ta linia, czyli nie te, które są takie główne tutaj widać, tylko te takie, które pod spodem nam się utworzyły. Zobaczcie, ja oczywiście sobie tutaj zaznaczę początkowy mój kurs, żeby wiedziała, gdzie jest mój początek i już nie patrzę jak gdyby na oczka, tylko patrzę teraz właśnie w te miejsca tutaj pod spodem, czyli tu przerabiam jak zwykle słupek reliefowy przedni, a i tu wracając się robię narzut, z powrotem z tyłu pobieram sobie właśnie to oczko, które zostało i przerabiam zwykły słupek. To już później, zobaczcie, idzie intuicyjnie. Po prostu wbijamy się w tą stronę tutaj tego słupka, który jest tak naprawdę ukryty z tyłu i wracając przerabiamy oczko, które jest właśnie tutaj. Jeśli, tak jak mówię, potrzebujecie sobie powbijać znaczniki, które to oczko, jak najbardziej możecie sobie tym pomagać. Zobaczycie, że dopiero po tym rzędzie tak naprawdę też będzie widać wzorek. Czyli zobaczcie, no oczko jest tutaj to pierwsze zajęte, to drugie, a do tego drugiego jest właśnie tutaj nasz słupek. I z powrotem wracamy tutaj. Jeśli niedobrze widać na tym wzorze, to polecam sprawdzić linka, gdzie ja robię taką niebieską sukienkę
drugą część, prawie już tam na samym końcu, ja również tłumaczę, jak zrobić ten ściek i tam być może troszeczkę lepiej widać, bo jest jeden kolorek i jedna włóczka, przez to, że ja tutaj mam pomieszane dwie, być może gdzieś tam właśnie słabo widać. I tutaj mam to oczko. Najbardziej pewnie najgorzej jest zobaczyć, które to jest oczko, ale zobaczcie, że tu z tej strony je widzicie i właśnie jak sobie odwrócicie, to będzie lepiej wtedy widać, jak je zabrać. No i tak naprawdę, jeśli dobrze robicie wzorek, zobaczcie, on się tak równomiernie tutaj układa. Jest troszeczkę właśnie inny niż taki nietypowy ściągacz. Jeśli Wam sprawia problem ten ściągacz, to też, tak jak powiedziałam na początku, zróbcie sobie zwykły ściągacz z słupków reliefowych przednich, tylnych, bądź też półsłupków reliefowych przednich, tylnych. To tak naprawdę wszystko zależy od tego, co po prostu lepiej Wam wychodzi. Ja oczywiście wzory na takie ściągacze też już mam przy moich swetrach, wielokrotnie tam gdzieś pokazywałam, więc po prostu znajdźcie odpowiedni dla siebie wzór. Bądź też jeśli umiecie oczywiście, to możecie stworzyć własny ściągacz. I ja jeszcze tutaj z Wami przerobię sobie ostatni ściek i przerobię dookoła, pokazać Wam jeszcze raz w kolejnym okrążeniu, jak już to lepiej widać, które części przerabiamy. I przerobiłam sobie już cały rządek drugi. I tak naprawdę, słuchajcie, po tym drugim rzędzie też już widać, czy macie dobrą tutaj dobry obwód głowy, możecie sprawdzić. Chociaż ja jeszcze na końcu zaproponuję, jeśli by było zbyt luźne, po prostu zrobienie sobie oczek ścisłych dookoła. Wtedy też jeszcze właśnie do końca nam ten ściągacz lepiej działa. Tak jak mówię, ten ściągacz nie jest aż tak bardzo ściągający, ale jest po prostu bardziej dekoracyjny, dlatego ja chciałam, żeby właśnie ten obwód był już w miarę gotowy. I na końcu oczywiście, zobaczcie, znowu jestem na początku, też ładnie widać miejsce, w którym się musimy wbić, po prostu tutaj pod spodem, zrobić sobie słupek reliefowy i wrócić się z powrotem tutaj do tego oczka z tyłu. I teraz robimy cały czas, słuchajcie, tak samo robimy dookoła. Oczywiście wysokość ściągacza jest dowolna, jaka Wam odpowiada. Ja przerobię kilka rzędów i powiem Wam, jak to u mnie wyszło. Oczywiście dalej tak samo stosujemy tą samą tutaj technikę, czyli przebijamy się i robimy sobie zwykły słupek i znowu wracamy. Czyli to są dokładnie te same miejsca do wbijania się, nic się tutaj nie zmienia, zawsze jest ten taki z tyłu słupek. Ok, to ja już się połączę, pokażę Wam, jak to u mnie wyszło. Ja już przerobiłam sobie dokładnie 5 takich rzędów, jestem tutaj na początku i teraz Wam jeszcze pokażę, jak ja sobie zakończę. Mam do przerobienia jeszcze mój ostatni segment, czyli tutaj przerabiam sobie mój słupek, natomiast tu już na końcu przerobię sobie po prostu zwykły półsłupek nawijany, czyli po prostu już tutaj obniżę i zrobię zwykły półsłupek. Następnie w kolejnym oczku zrobię narzut i całość przerobię oczkami ścisłymi z narzutem, czyli narzut, wbijam się tutaj w oczko, przekładam i przez dwie. I tak przerobię dosłownie dookoła. Zobaczcie, że już różnica tutaj poziomu jest niewielka, a gdy przerobicie właśnie całość, to zobaczycie, że praktycznie ona już tutaj nam zanika. Czyli w całe oczko, oczka ścisłe z narzutem. I dzięki temu będziemy mieć właśnie taką stabilniejszą, ładniejszą tą krawędź. Oczywiście nie jest to konieczne, jeśli chcecie, możecie zostawić w taki sposób, bądź po prostu wykończyć tak jak ja. I znowu przejdę sobie dookoła. Ja już przerobiłam sobie całą krawędź, oczywiście nie powiedziałam Wam, ale pierwszy oczko warto sobie zaznaczyć, żebyście wiedzieli, gdzie robiłyście pierwsze. I na samym końcu wbijam się tutaj od środka szydełkiem. Przekładam sobie tutaj tą pętelkę w taki sposób i dopiero tutaj przekładam tą końcówkę i zaciskam. Wydaje mi się, że bardzo mało widoczne łączenie, a oczywiście tą włóczkę warto sobie tam przeciągnąć gdzieś do środka, pochować, jak również zabezpieczyć sobie tutaj tą końcóweczkę, kilka razy zawiązać, przełożyć jak gdyby nawet w ściek. I po zrobieniu tego mamy już berecik
gotowe, możemy się cieszyć własną robótką. Mam nadzieję, że Wam się podoba pomysł na mój beret i że ktoś sobie przerobi. Dajcie znać w komentarzach. A ja już serdecznie dziękuję, zapraszam na pozostałe filmy i do zobaczenia.